Cześć, tu Valencjanistas z AppGallery. Dzisiejsze wideo będzie trochę nie po kolei. Po pokonaniu poziomu Infernal 500 nadszedł czas na kolejny poziom, Infernal 600. Zmiany w poziomach zaczynają być czysto kosmetyczne. Zmienia się poziom trudności, ale tylko niewiele, o kilka procent, może 10. Więc mając jedną obraną strategię i wierząc w jej powodzenie, zaczynamy kolejne podejście do tego ekscytującego wydarzenia. Mówię, że jest ekscytujące, chociaż w zasadzie jest nudne jak flaki z olejem, ale fakt rywalizacji z wieloma graczami w swoich państwach oraz w państwach ościennych daje jednak takiego kopa ekscytacji, że rywalizacja wchodzi w fazę naprawdę globalną. Hero Challenges przynosi więcej emocji niż walki o stolicę czy nawet State vs State. Jest szeroko omawiany na serwerach Discord czy w mediach społecznościowych. Hero Challenges robi prawdziwą furorę. Początek, czyli pierwszą planszę rozgrywamy standardowo stawiając ścianę z marionetkami, które w zasadzie powodują, że nasi bohaterowie, Medi, Nicola i Lucky są w tym czasie praktycznie bezrobotni. Ale jest coś jeszcze, co sprawia, że dany poziom przechodzi się łatwiej lub nie przechodzi się go wcale. To rzeczy, które zbieramy po drodze, które wypadają z poszczególnych zombiaków. Sztylet, saszetka nerkówka, piłka tenisowa Franka, spray do włosów, klapki czy syrena alarmowa, dokładnie taka jak z rurobomby Medi, to jedne z największych dobrodziejstw, jakie można spotkać po drodze. Zwłaszcza jeśli jesteś graczem free-to-play i rozwijasz Medi jako głównego i w zasadzie jedynego bohatera Limitless. Strategia graczy pay to win może być zgoła inna. I jak zacznę być spenderem, to wam o tym powiem. Pamiętajcie jednak, że do końca lutego w AppGallery trwa kampania, w której wszyscy gracze State of Survival, którzy ściągnęli grę z AppGallery, za zakupy pakietów otrzymują klejnoty, które następnie można wymienić na dowolne kupony o wartości pełnych pakietów w grze. Nie zostało wiele czasu, a darmowe pakiety w grze są zawsze mile widziane. Wracając do Hero Challenges, jak już pewnie zauważyliście, druga część wydarzenia jest już trudniejsza i czasami trzeba rozgrywać ją z prędkością razy 1, chociaż akurat nie w tym przypadku. Prędkość razy 1 pozwala nam lepiej kontrolować czas stawiania marionetek czy rzucania granatów. W ten sposób nie marnujemy czasu, który jest tak ważny w przypadku odnawiania się umiejętności bohaterów. Jeszcze raz jednak przypomnę o przedmiotach podnoszonych w czasie trwania wydarzenia. Są bardzo ważne, dlatego wybierajcie je z rozwagą. Gdy waszym głównym bohaterem jest Nicola, to pakujcie wszystko w umiejętności podnoszące statystyki bohaterów piechoty. Aczkolwiek Nicola nie jest najlepszym bohaterem do grania wydarzenia Hero Challenges. Zdecydowanie Medi jest bardziej przydatna, a ci gracze, którzy mogą pokusić się o rozbudowanie poziomu Limitless dla Lucky, będą w siódmym niebie. Bo wraz z wysokimi statystykami Lucky potrafi przeżyć kilka silniejszych ciosów zombie, ale też staje się prawdziwą maszyną do zabijania. Nie powinno to w zasadzie dziwić, w końcu jest herosem łowców. Podsumowując, gracze free-to-play powinni skupić się na rozwijaniu mózgu Medi oraz w czasie grania wydarzenia skupić się na złotych przedmiotach oraz tych podnoszących statystyki jeźdźców. Udowodniono, że przedmioty podnoszące atak bohaterów jeźdźców mają wpływ na obrażenia, które zadają marionetki Stringsa, a więc mamy podwójną korzyść. Identyczna sytuacja jest w przypadku wybrania saszetki i nerkówki. Marionetki wytrzymują wtedy więcej ataku. Pamiętajcie o tym. Nie zapomnij zostawić lajka pod wideo i może jakiś komentarz albo temat do omówienia lub wyjaśnienia. Na dziś to tyle. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Cześć.